Cześć, nazywam się Jacek Siemiński, jestem fotografem ślubnym. Skoro tu zaglądasz, czyli pewnie szukasz fotografa ślubnego, postanowiłem zrobić takie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Pewnie takie najczęściej zadawane, chociaż część pytań czasem się pojawia i takie są wiadome, znalezione w internecie, ale wydaje mi się, że czasem są pytania ważniejsze, które powinniście zadać szukając fotografa, czy to mnie, czy nawet będąc na spotkaniu z innym fotografem. Warto o takie rzeczy zapytać, ponieważ to one mają wpływ na to, jaki będzie efekt końcowy i tak naprawdę, czy te zdjęcia przetrwają potem, po zapisaniu. Teraz są fajne czasy, bo aparaty akurat mają podwójne sloty, więc już w tym momencie nie ma problemu. Mam małą ściągawkę, więc będę czasem zerkał, ponieważ tych pytań jest naprawdę dużo. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Może akurat jest któreś takie, na które Wy nie znaleźliście odpowiedzi u innego fotografa, czy ewentualnie w internecie. Pierwszy z nich to w jakim stylu fotografuję. Jeśli chodzi o styl, to pewnie oglądając zdjęcia na stronie, czy też na YouTubie, widzicie już tak mniej więcej, co określa danego fotografa. No ja akurat uwielbiam kolory nasycone dosyć, kontrast. Wydaje mi się, że te zdjęcia będą zawsze ponadczasowe. Wiadomo, że z sezonami jest taka moda, no teraz na przykład jest moda na zdjęcia tak zwane looks like film, czyli przypominające dawny film. Chociaż tak naprawdę każdy fotograf dodaje coś swojego w tych zdjęciach i one się tym na pewno też wyróżniają, ale wydaje mi się, że te moje będą takie ponadczasowe, zawsze na topie i nie będziecie musieli się wstydzić przed znajomymi, nawet za kilka lat, że akurat taka moda była, to takie mamy te zdjęcia. No nie. Też jeśli chodzi o czarno-białe, raczej robię, ale tak dosyć rzadko, chyba że akurat klimat oddają taki dosyć ciekawy, bo też mają swój nastrój i niektóre kadry fajnie się prezentują jako czarno-białe. Czy podpisuje się umowę? Oczywiście teraz są takie czasy, że jednak lepiej wszystko mieć na papierze. Staram się uwzględnić wszystko, to co najważniejsze, żeby zlecenie doszło do skutku i też zabezpieczam Was i siebie, bo wiadomo, tutaj to jest ważny dzień, jedyny w swoim rodzaju, tego się nie da powtórzyć, dlatego jest to bardzo ważne. Mamy tam kilka zapisów, które Was zabezpieczają, czyli co by się działo, jeśli na przykład nie mógłbym się pojawić z jakiegoś powodu na ślubie. Zazwyczaj to są jakieś przypadki losowe, ponieważ ja fotografuję na Waszym weselu i nie wysyłam jakiegoś innego pracownika. To jest tylko i wyłącznie moja osoba, ale wiadomo, są różne sytuacje losowe, czasem zamawiacie ślub 2-3 lata przed konkretnym terminem, dlatego w razie czego, jeśli ja bym nie mógł wykonać zlecenia, z powodu choroby oczywiście odpukać, to wtedy daję Wam możliwość wyboru innego fotografa, który nawet listę kilku fotografów należy do kilku grup, gdzie nawet w dniu ślubu tak naprawdę jestem w stanie znaleźć jakieś zastępstwo i myślę, że świetnie to działa. Akurat mi się nigdy nie zdarzyło, ale służyłem czasem pomocą innym fotografom i działa, że tak powiem, więc tu możecie spać spokojnie. Co się dzieje, jeśli aparat ulegnie awarii? No tu akurat są takie dobre czasy, że sprzętu naprawdę jest dużo, nawet telefonem tak naprawdę może świetne zdjęcia wykonać, ale oczywiście mam zawsze ze sobą 2 aparaty tej samej klasy, trzeci ewentualnie dodatkowy zawsze gdzieś tam w bagażniku jeszcze trzymam na wszelki wypadek, ale mając 2 aparaty wydaje mi się, że to jest bardzo dobre zabezpieczenie, szczególnie, że teraz aparaty mają 2 sloty, więc wszystkie zdjęcia są dublowane i nie ma problemu, żeby gdzieś to w jakiś sposób gdzieś tam się skasowało i materiał nie został zarejestrowany. Czy zabezpieczam zdjęcia? Akurat tak i myślę, że podchodzę do tego bardzo profesjonalnie z tego powodu, że od razu po przyjściu zgrywam materiał i to na 3 dyskach. Też z karty nie usuwam od razu, tylko dopiero jak materiał zaczynam selekcjonować, żeby mieć pewność, że wszystko jest zgrane. Dodatkowo 4. kopię, którą zgrywam już po zabezpieczeniu wszystkiego, trzymam w innym mieście w ogóle, w bezpiecznym miejscu, pod kluczem, żeby na wszelki wypadek wykluczyć każdą ewentualność, czy to jakieś włamanie, czy coś, bo jednak wiem, że te zdjęcia mają przetrwać lata i nie chciałbym, żeby
nie wiem, musieć Wam tłumaczyć, dlaczego te zdjęcia się skasowały, czy coś takiego. Nie. One są zabezpieczone jak tylko potrafię. Oczywiście są sytuacje losowe, ale myślę, że na tyle to zabezpieczam, że raczej ciężko by było to przebić, ale oczywiście tutaj różne jest podejście do backupowania. Wydaje mi się, że to moje jest jedno z lepszych. Czy posiadam licencję do fotografowania w kościele? Tak, posiadam, chociaż tutaj akurat często jest tak, że muszę się zdać się na księdza, który prowadzi ślub, całą mszę, z tego powodu, że oni często mają jakieś swoje sugestie i często my musimy się do tego dostosować. W dużych miastach nie ma z tym problemu, ale w mniejszych miejscowościach czasem jest tak, że ksiądz właśnie pozwoli na przykład, nie wiem, w konkretnym miejscu tylko stać, czy ewentualnie w pewnych momentach tego fotografować. No, akurat to czasami da się troszkę obejść, naciągnąć z tego powodu, że akurat posiadam aparaty bezlusterkowce, które mają coś takiego jak cicha migawka. Dzięki temu w ogóle nie ma żadnego dźwięku przy robieniu zdjęć. Używa się tego bardzo rzadko, bo też ma to swoje pewne ograniczenia, ale w sytuacji, kiedy w ogóle nie mogę robić zdjęć, mogę przełączyć na coś takiego i dzięki temu wykonać kadry, których normalnie na przykład z lustrzanką nie mógłbym zrobić. Jak się ubieram? No, jak widzicie, staram się wyglądać profesjonalnie. Zazwyczaj, ponieważ zakładam, że skoro pan młody potrafi być w pełnym garniturze i też nawet jeśli jest największy upał, to jestem w stanie też wytrzymać. Często jest tak, że ubieram się w garnitur tak jak goście, jednak żeby się jakoś tam mocno nie wyróżniać. Myślę, że to jest taki szacunek też dla Was i dla całej uroczystości. Wiadomo, gdzieś tam już potem na sali weselnej marynarkę tam gdzieś się zdejmie, no ale to tak jak wszyscy goście, dlatego myślę, że jakoś tam się bardzo z tłumu nie wyróżniam. Oczywiście aparaty gdzieś tam zawsze są jednak na mnie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nie musicie się mnie wstydzić. Czasem się pojawiają pytania, czy można zobaczyć cały reportaż. Oczywiście tak. Na stronie są oczywiście w portfolio wybrane zdjęcia, ale na przykład jeśli będziecie u mnie w albumach, mam pełne reportaże od przygotowań aż po plener i wtedy możecie zobaczyć cały reportaż, jak to wygląda dokładnie, ile zdjęć wchodzi do albumu i co się w takim reportażu znajduje. Kolejne pytanie. Ile trzeba czekać na zdjęcia? No, powiem tak, zazwyczaj staram się galerię online mieć przygotowaną do 2-3 tygodni od dnia wesela, czyli tak naprawdę nawet jeśli pleneru byśmy nie robili w dodatkowym dniu, czy nie byłoby okazji na taką sesję, i tak zdjęcia już są przygotowywane, więc tak naprawdę dosyć szybko dostajecie cały materiał. Jak wygląda obróbka? Od razu może nawiążę, to staram się przy obrabianiu zdjęć jakoś ich tam mocno nie koloryzować. One po prostu prosto z aparatu już są poprawne i fajnie to wygląda, dlatego nie trzeba ich tam jakoś mocno obrabiać. Oczywiście korekta taka kolorystyczna, kontrast. Wiadomo, że jak coś w dniu ślubu gdzieś tam czasem na buzi wyskoczy, to też nie ma z tym problemu. Nie robię takich retuszy jakichś studyjnych typowo, bo niestety przy 450 zdjęciach byłoby to naprawdę bardzo trudne. Jedynie takie typowa korekta, która naprawdę wystarczy, żeby zdjęcia wyglądały niesamowicie. Wiem, że są fotografowie, którzy lubią siedzieć potem pół godziny nad jednym zdjęciem. Akurat wydaje mi się, że skoro potrafię zrobić w aparacie od razu świetne, wtedy tych poprawek nie muszę dużo robić. Dzięki temu wy szybciej widzicie zdjęcia i myślę, że goście też, dlatego wszyscy są wtedy bardzo zadowoleni. Ile zdjęć łącznie otrzymacie? Zazwyczaj, tak wspominałem, mam w ofercie minimum 450 zdjęć. Jeśli goście będą się dużo bawili, będzie dużo jakichś ciekawych zabaw, na pewno tych zdjęć będzie więcej. Nie chcę podawać konkretnej liczby, bo wydaje mi się, że już te 450 naprawdę potrafią pokazać całą uroczystość. Pamiętajcie, że to jest tylko jeden dzień uwieczniony, a też szkoda zanudzać zdjęciami, które się na przykład potem powtarzają, dlatego staram się wybierać takie momenty, żeby pokazać wszystko to, co się działo i Was w tym dniu. W jakiej formie otrzymujecie zdjęcia? Teraz mamy takie czasy fajne cyfrowe, że jest dużo różnych chmur i tak dalej, dlatego staram się po prostu dać możliwość do pobrania
Dzięki temu pobieracie sobie w pełnej jakości, jakichś tam znaków wodnych nie dodaję czy coś, dlatego macie dodatkowo 2 foldery. Jeden w pełnej rozdzielczości i drugi w takim formacie facebookowym. Dzięki temu to jest też taki format, że spokojnie goście sobie mogą zrobić odbitki na przykład 10-15 w bardzo dobrej jakości. Foldery dzielę zazwyczaj na przygotowania, błogosławieństwo, czyli ten taki też first look tak zwany, czyli pierwsze wasze spotkanie, ceremonia, życzenia, sala weselna, zabawa, oczepiny, plener. Jest takie dosyć poukładane, żeby wam łatwiej było to znaleźć i też oglądać konkretne zdjęcia, które was interesują. Czy oferuję dodatkowego fotografa? Tak, jeśli jest taka potrzeba. Zazwyczaj udaje mi się samemu wszystko dokładnie uwiecznić. Oczywiście zawsze drugi fotograf jakieś dodatkowe ujęcia daje, dlatego jeśli chcecie mieć z innej perspektywy spojrzenie, nie ma sprawy, wcześniej się umawiamy, przedstawiam też wam tą osobę, żebyście wiedzieli, kto to będzie i nie ma problemu. Czy przynoszę własne oświetlenie? Powiem tak, no często patrzę bardziej właśnie na światło, jakie jest. Nie musi być jakieś, nie wiadomo, jakieś miejsce. Czasem nawet w małej kawalerce da się zrobić świetne kadry. Wystarczy jednak, jak jest jakieś okno, dzięki czemu troszkę światła wpada, czy jakieś ciekawe oświetlenie. Lamp błyskowych teraz aż tak dużo się nie używa, jeśli chodzi o cały dzień reportażu. Bardziej na sali weselnej. Tutaj naprawdę można fajne wykreować efekty, które zwykłym smartfonem czy zwykłym aparatem nie byłoby możliwe, dlatego wtedy jest możliwość porozstawiania dodatkowych świateł, dodatkowych lamp. Używam też czasem LED barów. To są takie oświetlenia LEDowe, dzięki którym mogę zmieniać kolor, czy nawet nastrój sali, więc jak macie jakiś swój wybrany kolor i chcielibyście mieć coś takiego na weselu, to nie ma problemu. Mogę tutaj dostosować wszystko pod waszą koncepcję całego wesela. Czy oferuję sesje narzeczeńskie? Pewnie i nawet zachęcam do tego, bo jednak wtedy człowiek tak się już troszkę oswoi z fotografem, ale też z takim może nie pozowaniem przed aparatem, ale jednak zawsze jakaś ingerencja tej osoby trzeciej jest, więc wiadomo, czasem ciężko tak pokazać uczucia, ale wydaje mi się, że jeśli zapomniecie dzięki temu o mnie potem, to te kadry będą bardziej naturalne i bardzo się wam będą podobały. Czy fotograf spożywa alkohol na weselu? Akurat alkoholu nie piję, więc tutaj z tym nie ma problemu. Możecie na mnie zawsze liczyć, jak tylko coś by się działo, to możecie śmiało pytać. Często mam w torbie agrafki, nici, igły, więc to co przydatne, nawet mam nożyczki, jakby trzeba było coś gdzieś tam, jakieś poprawki zrobić, to śmiało możecie pytać. U mnie zawsze coś się znajdzie, jakieś tabletki przeciwbólowe czy plastry. Naprawdę w torbie mam dużo dziwnych rzeczy, dlatego o to możecie być spokojni. Kiedy wykonana jest sesja plenerowa? Jeśli wybierzecie rzeczywiście plener w innym dniu, to zawsze staram się was troszkę zmobilizować z tego powodu, że potem wiem, że to tak się tak przekłada, to już się coraz mniej chce, bo jednak już te całe takie emocje opadną. Ja zawsze patrzę na pogodę. Jeśli fajne prognozy są, to naprawdę wtedy polecam się zmobilizować i jednak wybrać na ten plener jeszcze zaraz po ślubie. Oczywiście co do miejsca, to już od was zależy. Jeśli zdajecie się na mnie, to staram się wam zaproponować kilka różnych miejsc, żeby te zdjęcia były urozmaicone. Chyba że macie jakieś ulubione miejsce, które wiąże się z jakimiś fajnymi wspomnieniami, nie ma sprawy, podeślijcie mi wcześniej namiary i podziałamy. Czy dojazd jest w cenie? Tu akurat u mnie jest tak, że do 100 km ten dojazd jest już wliczony, ale jeśli by było gdzieś dalej, to jedynie same koszty podróży, bo tutaj ja nie jestem taksówką czy coś, akurat lubię jeździć autem, więc dla mnie to nie jest problem. Czasami jak jest gdzieś bardzo daleko, to przyjeżdżam albo dzień wcześniej, ewentualnie nocuję sobie w danym miejscu, ale to wszystko indywidualnie do uzgodnienia, bo też zależy od wielkości wesela i jak to daleko jednak jest. To chyba wszystko. Jeśli macie jakieś ekstra pytania, to piszcie śmiało, postaram się odpowiedzieć śpiewająco. Zawsze zapraszam na spotkanie na żywo. Dzięki temu poznamy się troszkę, dowiem się coś więcej i
ocenicie, czy warto się dać dręczyć przez takiego fotografa jak ja. Cześć, hej.